Kiedy patrzymy dziś na krakowskie Krzemionki, widzimy wzgórza porośnięte zielenią, skalne wyrobiska i ślady industrialnej przeszłości. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilkaset lat temu ten teren krył w sobie coś o wiele starszego i bardziej tajemniczego, całe cmentarzysko kurhanowe. Dawne mapy i plany sprzed wieków wskazują, że w pobliżu kopca Krakusa stały nie tylko mniejsze kurhany, ale także ogromne, monumentalne mogiły, 4, może 5, górujące nad okolicą. Wokół nich rozsiane były dziesiątki mniejszych kopców, tworzących coś na kształt nekropolii królewskiej, ale czy na pewno królewskiej, bo może książęcej. Dziś nie zobaczymy ich już na własne oczy, pozostały jedynie w archiwalnych szkicach, mapach austriackich i dawnych rycinach. Wyobraźmy sobie jednak ten krajobraz. Kopiec Krakusa nie był samotny. Był częścią większego, potężnego zespołu grobowców, które można porównać do słynnych cmentarzysk królewskich w Starej Uppsali w Szwecji, czy w Jelling w Danii oraz w Czarnichowie na Rusi. To wskazywałoby na wikińskie konotacje. Natomiast takie oto miejsca zawsze łączyła jedna cecha. Były to centra władzy. To tutaj grzebano wielkich wodzów, przywódców rodu, może nawet pierwszych książąt. To tutaj legitymizowano władzę, wskazując na przodków spoczywających w monumentalnych mogiłach. Kurhany nie były zwykłymi grobami. Były pomnikami władzy i symbolem pewnej ciągłości. W ich wnętrzach składano bogato wyposażone pochówki, broń, ozdoby, czasem ofiary ze zwierząt, a niekiedy nawet ludzi. Jednak w tych kopcach nie chodziło tylko o sam pogrzeb. To był akt wręcz polityczny. Ziemia usypana w potężny kopiec miała przypominać wszystkim wokół. Tu rządzi nasz ród. To my mamy prawo do tej ziemi. W późniejszych wiekach pamięć o prawdziwych pochówkach zaczęła się zacierać. Nazwy kopców, jakie dziś znamy, Krakus czy Wanda, pojawiły się nieraz dopiero setki lat po faktycznych wydarzeniach. Tworzono nowe legendy, łącząc mogiły z postaciami z mitów i podań. Tak dla przykładu było w Szwecji, gdzie kopce nazwano imionami dawnych bohaterów z sag. I podobnie było też w samym Krakowie, gdzie kopiec Krakusa związano z legendarnym księciem, założycielem grodu. Takie zjawisko nie było wyjątkowe. W wielu kulturach kurhany stawały się punktami odniesienia, miejscami pamięci i oczywistej propagandy. Władcy średniowieczni lubili wiązać się z dawnymi mogiłami, bo to dawało im poczucie, że są dziedzicami pradawnych bohaterów, nawet jeśli prawda była całkowicie inna. Dziś w większości tych mogił na Krzemionkach po prostu już nie ma. Zostały zniszczone przez czas, działalność ludzką, przemysł, a czasem nawet zwykłą nieświadomość. Jedynym widocznym świadkiem tamtego świata nadal pozostaje kopiec Krakusa, samotny, ale w rzeczywistości będący ostatnim ogniwem większej nekropolii. Oczywiście kopcowi temu towarzyszy ogromna zagadka, ponieważ we wnętrzu tego kopca w latach 30. nie odnaleziono przecież żadnego pochówku. Zatem, czy był to po prostu kopiec, czy też kurhan i czy rzeczywiście był częścią większej nekropolii? To pytanie pozostaje do dzisiaj otwarte. I kiedy staniemy na jego szczycie i patrzymy na panoramę Krakowa, warto pamiętać o tym, że pod naszymi stopami kryje się nie tylko sama legenda, ale i bardzo realna przecież historia. Historia dawnych elit, które chciały, by ich imię i potęga trwały wiecznie, choć dziś odeszły już w całkowite zapomnienie, pozostawiając jedynie nieme kurhany i tajemnicze opowieści, jak ta choćby świętego Metodego o księciu silnym wielce siedzącym w Wiślech. Kiedy mówimy o krakowskich kopcach, na myśl przychodzą nam przede wszystkim właśnie kopiec Krakusa i Wandy. To one dziś dominują w pejzażu miasta, choć ich dawne otoczenie, dziesiątki mniejszych kurhanów, już dawno zniknęło. Ale te monumentalne mogiły nie były tylko niemymi świadkami przeszłości, bo opowiadały swoje historie, prawdziwe i legendarne, które kształtowały tożsamość i pamięć mieszkańców Krakowa. Dla przykładu weźmy kopiec Wandy. To jedno z najpiękniejszych potwierdzeń tego, jak dawne grobowce potrafiły zostać obudowane mitem. Ale nie wszędzie tak było. Ponownie, dla przykładu, w Danii w Jelling
Dwa olbrzymie kurhany i kamienie runiczne wprost mówią, że spoczywają tam pierwsi królowie, Gorm i jego żona Tyra, a także ich syn Harald Sinozęby. Pozostawili po sobie nie tylko cmentarzysko, ale i świadectwo, które przetrwało do dziś. Właśnie tam władcy podpisali się niemal własnoręcznie, zaznaczając: to nasza królewska nekropolia. A co wydarzyło się w samym Krakowie? Tu sprawa była o wiele bardziej skomplikowana. Badacze, analizując stare plany i mapy, odkrywali kolejne warstwy tajemnic, a nie odpowiedzi na pytania. Nie tylko ślady kurhanów, ale i zaskakujące elementy topografii, które zmieniają nasz obraz przeszłości. Okazuje się, że w pobliżu kopca Krakusa znajdowała się także miejska szubienica, miejsce straceń, które w średniowieczu nazywano na zbóju. To właśnie tam powieszono sławnego buntownika z czasów potopu szwedzkiego Aleksandra Kostkę-Napierskiego. Zatem czy jest to przypadkiem, że szubienicę wzniesiono właśnie przy kurhanach? Archeolodzy dobrze wiedzą, że w całej Europie średniowiecznej stare mogiły często wykorzystywano jako miejsca kaźni. Nadano im tylko nowy, inny sens. Tak było i tutaj. Dawne groby władców stały się zatem sceną publicznych egzekucji. Ale tych tajemnic kryje się w tym miejscu znacznie więcej. Pod kopcem Krakusa przez wieki obchodzono tzw. święto rękawki. Jest to archaiczne ludowe święto, które odbywa się do dziś we wtorek po Wielkanocy. Nazwa tego obrzędu długo była zagadką. Dopiero badania językowe wykazały, że słowo to pochodzi od rakew, oznaczającego trumnę i mogiłę w językach południowo-słowiańskich. Zatem, czy możemy tutaj mówić o wikingach? Innymi słowy, pierwotna nazwa kopca Krakusa brzmiała nie inaczej jak właśnie, tak czy inaczej, mogiła. I dopiero później, gdy średniowieczni kronikarze próbowali nadać sens starym nazwom, powstała legenda, że kopiec usypano ziemią noszoną w rękawach. Tak narodziła się opowieść powtarzana w Krakowie przez wiele pokoleń. W rzeczywistości jednak nazwa miała o wiele głębsze, duchowe i pogańskie korzenie, związane z dawnymi, prawdopodobnie słowiańskimi obrzędami przodków. Dopiero Wincenty Kadłubek w swojej kronice nadał temu miejscu absolutnie nowe znaczenie. To on nazwał legendarnego władcę Grakusem, ubranym w rzymską togę, przerobionym na postać bardziej pasującą do średniowiecznych wyobrażeń. Od tej pory kopiec stał się kopcem nie Kraka, ale Krakusa, choć sam Kadłubek ani słowem nie wspomina, że właśnie tam pochowano samego księcia. Paradoks historii? Dziś każdy krakowianin powie, że w kopcu spoczywa przecież Krakus, założyciel miasta. I być może faktycznie tak jest. Ale źródła średniowieczne wcale tego nie potwierdzają, bo historia i legenda splotły się w tym miejscu tak mocno, że granica między nimi zatarła się już całkowicie i nie sposób odróżnić jedno od drugiego. Kiedy więc stoimy na rękawce, oglądając współczesne inscenizacje w Krakowie, widzimy tak naprawdę echa pradawnych obrzędów i zniekształcone, bardzo zniekształcone wspomnienie o dawnym cmentarzysku królewskim. Kopiec Krakusa, jedyny zachowany z dziesiątek mogił na Krzemionkach, do dziś łączy w sobie 3 warstwy. Najprawdopodobniej autentyczny grób władcy, po drugie mroczne miejsce średniowiecznych egzekucji i po trzecie również scenę dla legend, które przez wieki nadają mu wciąż nowe życie. A co z nekropolią pod miastem? Kiedy archeolodzy i historycy zaczęli uważniej patrzeć na dawne plany i mapy Krakowa, wkrótce stało się jasne, że kopiec Krakusa nie był samotną budowlą. Obok niego, w sąsiedztwie niewielkiego kościółka świętego Benedykta, rozciągało się całe miejsce wyjątkowe w topografii przedpiastowskiego grodu, bo pamiętajmy, że Piastowie byli rodem, który napadł ziemię wiślańską z północy. I tak, to właśnie tutaj znajdowała się wcześniej zapewne królewska nekropolia Wiślan, plemiennych Wiślan, centrum symboliczne i sakralne całej wspólnoty krakowskiej. Wawel był ośrodkiem władzy, ale to nad nim i nad całą kotliną krakowską dominowały monumentalne mogiły na Krzemionkach. Wyobraźmy teraz sobie ten krajobraz sprzed ponad 1000 lat. Obok kopca Krakusa wznosiły się inne wielkie kurhany, a wokół nich dziesiątki przecież mniejszych.
Prawdopodobnie chowano w nich władców i ich najbliższych, a obrządek był niestety dla nas ciałopalny. Płonęły stosy, a szczątki spoczywały w urnach lub jamach grobowych, po których dzisiaj niestety nic się już nie zachowało, tak samo jak po samym cmentarzysku, poza kopcem Krakusa. I teraz, czy wśród nich spoczął silny wielce książę Wiślan? Tego tak naprawdę wciąż niestety nie wiemy, ale chyba bardziej istotnym pytaniem jest inne. Czy miał na imię Krak? I w świetle najnowszych badań wydaje się to być coraz bardziej prawdopodobne, chociaż sam ród owego Kraka nadal jest dla nas dużą zagadką. Pewne jest tylko to, że od imienia jakiegoś właśnie Kraka wywodzi się nazwa miasta. Legenda o królu założycielu powstała dużo później, a pod piórem kadłubka zamieniła się w opowieść o Krakusie, rzymsko brzmiącym Grakusie. Co ciekawe, dopiero późniejsze kroniki zaczęły twierdzić, że Krak spoczywa właśnie w kopcu Krakusa. Końcowo, czy więc faktycznie był to jego grób? A jeśli nie, to kogo? Archeolodzy w latach 30. XX wieku nie odnaleźli czytelnych śladów pochówków, co pozwala wysuwać także inne hipotezy, choćby o militarnej funkcji kopca, czy też jego wcześniejszej nawet metryce z czasów celtyckich. Ale symboliczne znaczenie miejsca jest absolutnie bezsporne. To tu krystalizowała się pamięć i tożsamość wspólnoty Krakowa. Nieprzypadkowo obok kopca, na sąsiedniej kulminacji góry Lasoty, bardzo wcześnie powstał kościółek świętego Benedykta. Początkowo była to niewielka rotunda romańska, być może kościół nawet starszy, przedromański. Chrześcijaństwo musiało koniecznie zawłaszczyć to miejsce dla siebie, bo jego waga musiała być, jak widzimy, ogromna. Gdy później Austriacy wznieśli tutaj fort i zamknęli w końcu dostęp do kopca, prastare obrzędy, znane dzisiaj jako rękawka, przeniosły się właśnie pod ten kościółek. I tak średniowieczna tradycja przetrwała aż po dzisiejszy dzień. Ale jest jeszcze jeden szczegół, bardzo intrygujący i niełatwy do pominięcia. Dawne ryciny kopca Krakusa pokazują bowiem coś niezwykłego. Na jego szczycie widnieje dziwna konstrukcja, która nie pasuje zupełnie do niczego. Podobne budowle znamy z innych miejsc, na przykład na kopcu Wandy przez stulecia stała przecież kapliczka z łacińską inskrypcją, wspomniana w źródłach jeszcze w XVI wieku. A co z kopcem Krakusa? Według tradycji na jego szczycie rósł potężny dąb. I faktycznie archeolodzy kiedyś, w latach właśnie 30. odnaleźli szczątki po jego korzeniach. Tak wielkie i tak stare, że drzewo zaczęto utożsamiać z prapolskim świętym Gajem. Stało się to symbolem dawnych kultów i trafiło nawet na obwolutę jednej z klasycznych prac o początkach naszego kraju. Czy więc na wierzchołku kopca znajdowało się pogańskie święte drzewo? Czy później ustawiono tam kaplicę, aby zastąpić dawne wierzenia nowymi? A może była to jeszcze inna forma sakralnej konstrukcji? Wiadomym jest tylko to, kopiec Krakusa nie był pustą górą ziemi. Był miejscem, gdzie spotykały się różne światy, dawnych plemiennych Wiślan i oczywiście najeźdźców z północy, pierwszych Piastów, pogaństwa i chrześcijaństwa, legendy i historii. I dlatego, choć jego wnętrze wciąż pozostaje wielką tajemnicą, to sam kopiec wciąż dominuje jak setki lat temu nad Krakowem, niczym niemy świadek, który patrzy na miasto od samych jego początków. Kraków, miasto o tysiącletniej ponad historii, kryje w sobie tajemnice, które nawet dzisiaj rozpalają naszą wyobraźnię. Podejrzewam, że większość z Was może znać takie kopce jak właśnie te, o których mówiłem wcześniej, czyli Krakusa czy Wandy. Ale już z pewnością niewielu z Was słyszało o nieistniejącym już kopcu Esterki. A jaka wiąże się z nim dokładnie historia? No, być może spoczywała w nim kochanka króla, a może był to ponownie pradawny Kurhan, a może znak astronomiczny wskazujący drogę Słońca. I w tej części opowiem Wam o jednym z najbardziej zagadkowych, a jednocześnie zapomnianych kopców Krakowa. Tak więc kopiec Esterki znajdował się zaledwie 3 km na północny zachód od samego Wawelu, na terenie ogrodu królewskiego pałacu w Łobzowie. To jest szczególne miejsce, bo jeśli przedłużymy linię od kopca Krakusa przez wzgórze wawelskie,
Notabene nagrałem też inny odcinek o Kopcu Wawelskim, który wam przy tej okazji polecam, ale wracając, to właśnie tam napotkamy to dawne wzniesienie. Czy jest to przypadkowe? A może był to w istocie rzeczy świadomy wybór dawnych budowniczych? Pierwsze badania kopca przeprowadzono już w XVIII wieku, a zainicjował je sam ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Miał on nadzieję, że wewnątrz znajdzie grób pięknej Esterki, żydowskiej kochanki króla Kazimierza Wielkiego, wspomnianej przez samego Jana Długosza. Ale pamiętajmy, sam Długosz najprawdopodobniej tę postać po prostu sobie zmyślił. I nie jest to pierwszy przypadek, kiedy nasi kronikarze z braku wiedzy dorabiają sobie odpowiednie historie. W czasach Poniatowskiego archeologia jeszcze przecież nie istniała. Kopiec rozkopano, ale nie znaleziono tam niczego, co króla mogłoby wtedy zadowolić. Dziś możemy się tylko zastanawiać, czy przypadkiem nie natrafiono wtedy na jakieś drobne przedmioty. Może awarskie okucie, podobnie jak w przypadku kopca Kraka, a może szczątki pierwszych piastów. Odkrywcy wtedy uznali je zapewne za bezwartościowe i kompletnie o nich zapomnieli i zapewne je porzucili. I w ten oto sposób historia mogła utracić ślady, które rzuciłyby światło na pochodzenie tego tajemniczego kopca i być może całej początkowej historii Polski i pierwszych piastów. Dalej, lata 50. XX wieku. Rozbudowujący się Kraków potrzebował miejsca na stadion sportowy. Kopiec Esterki, wysoki na 7 metrów i szeroki na 30, stanął na drodze tej inwestycji i pewnie wiecie już, co się z nim stało. Został zrównany z ziemią. Dziś pozostały po nim jedynie stare ryciny i kilka fotografii, a wraz z nim utracona szansa na odkrycie jednej z największych tajemnic naszego Krakowa. A kiedy powstał kopiec Esterki? Historycy i archeolodzy spierają się o to po dzisiejszy dzień. Jedni twierdzą, że powstał w XIV wieku, w czasach właśnie Kazimierza Wielkiego, kiedy w Łobzowie powstała królewska rezydencja letnia. Inni datują go na przełom VII i VIII wieku, podobnie zresztą jak kopiec Kraka. I być może należał do tej samej sieci pradawnych kurhanów, tej nekropolii, o której opowiadałem wam w pierwszej części filmu, która dawniej pokrywała okolice pierwszego Krakowa. Są też tacy, którzy snują bardziej śmiałe hipotezy o kopcach scytyjskich pozostawionych przez koczowników ze stepów. Ale tutaj brak jakichkolwiek znalezisk archeologicznych związanych z tymi ludami każe chyba przekreślić tą hipotezę jako niemożliwą. Tak czy inaczej, krakowskie kopce od wieków łączono z pochówkami. Czy w kopcu Kraka spoczywał legendarny plemienny książę Wiślan? Badania tego nigdy nie potwierdziły, ale wcale to nie oznacza, że kopce nie były nigdy przecież kurhanami, nawet w formie symbolicznej. Mogły przecież kryć prochy zmarłych, rozsypane jako pewien znak naszej pamięci. Powróćmy jeszcze jednak do jednej hipotezy, która mówi o funkcjach astronomicznych. Ponieważ istnieje taka zależność pomiędzy kopcem Krakusa a kopcem Wandy i czy kopiec Esterki mógł stanowić część w tej całej sieci. W każdym bądź razie kopiec Esterki przepadł już bezpowrotnie. Został zniszczony, a wraz z nim przepadła szansa na odpowiedź na pytanie, kim byli ci, którzy go kiedyś wznieśli. Być może związani z Kazimierzem Wielkim, być może Słowianie z czasów Wiślan, a może jeszcze ktoś zupełnie inny, dużo starszy, o kim pamięć dawno już zatarła się w mrokach dziejów. Dziś możemy tylko snuć nasze domysły, przeglądać stare ryciny, mapy i marzyć, dociekać, jak wiele byśmy się dowiedzieli, gdyby kopiec przetrwał do epoki nowoczesnej archeologii. I choć kopiec Esterki nie istnieje, jego cień wciąż przypomina nam, że wiele tajemnic dawnego Krakowa pozostaje nieodkrytych i czeka, aby je rozwiązać. Opowiedziałem wam o 3 kopcach, ale mamy jeszcze kolejne. Bo kiedy myślimy o nich, właśnie o tych krakowskich, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że dawny Kraków i jego okolice usiane były wieloma innymi kopczykami, mniejszymi wzniesieniami. Dzisiaj pozostały po nich jedynie wzmianki w starych kronikach oraz te najmniej znane, ulotne wspomnienia mieszkańców. I kolejne 2 kopce, które szczególnie rozpalają wyobraźnię, to kopiec Babki Kraka i kopiec Stradom.
Oba bezpowrotnie utracone, a jednak wciąż obecne w legendach i badaniach nad pradawnym korzeniem miasta. Kopiec babki Kraka znajdował się nieopodal swojego większego i sławniejszego odpowiednika, czyli kopca Krakusa. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku widziano go wyraźnie, choć był stosunkowo niewielki. Jak sama nazwa wskazuje, miał być miejscem pochówku matki lub babki legendarnego księcia Kraka. Tyle mówi nam o nim tradycja, ale tak naprawdę nie wiemy o nim już absolutnie zupełnie nic, poza przybliżoną lokalizacją i tym, że był niższy, delikatniejszy w swojej formie. I teraz, czy rzeczywiście krył prochy królewskiej matrony, a może był jedynie częścią większego kompleksu kurhanów, nekropolii, które otaczały całą osadę Wiślan? Kraków mógł wówczas wyglądać całkowicie inaczej. Pamiętajcie o tej sieci kurhanów, która mogła wyznaczać granice, święte miejsca, pewne sakrum, albo może nawet punkty obserwacyjne. Niestety, babka Kraka nie doczekała się żadnych badań. Zniszczona, rozkopana, rozplantowana. Tak jak wiele innych zresztą mniejszych kopców w XIX wieku. I tak oto zniknęła, pozostawiając po sobie tylko echo dawnej legendy. Kopiec Stradom, drugi z zapomnianych kopców, znajdował się w Stradomiu, czyli w rejonie między Wawelem a Kazimierzem. Był znany jeszcze w czasach nowożytnych, widoczny na mapach i planach miasta, a nawet opisany przez niektórych kronikarzy. Ciekawe to, prawda? Tutaj pojawiają się przeróżne hipotezy. Jedni twierdzili, że mógł to być kurhan wczesnośredniowieczny, podobnie jak Kraka czy Wandy. Inni, że była to pamiątka po dawnych fortyfikacjach, może wałach ziemnych związanych z obroną już, ale Wawelu. Tak czy inaczej, ponownie, kopiec stopniowo znikał w miarę rozwoju Stradomia i Kazimierza, dzielnic Krakowa. Rozbierany, zasypywany, wchłonięty przez miejską zabudowę. Dziś jego śladów nie odnajdziemy już nigdzie. Pozostały jedynie w źródłach. A jaka mogła być funkcja i symbolika tych dwóch kopców? Zarówno kopiec babki Kraka, jak i Stradom mogły pełnić te same funkcje, co lepiej znane nam krakowskie kopce, czyli ponownie pochówki, symbolika, a może nawet astronomia. Pamiętajmy, Kraków był miejscem, gdzie topografia nie była przypadkowa. Kopce Krakusa i Wandy ustawione zostały w sposób, który wskazuje na przesilenia słoneczne. Czy zatem możliwe, że inne kopce, te mniejsze, dziś już nieistniejące, były częścią tej samej siatki punktów astronomicznych? Bo jeśli tak, to ich utrata jest jeszcze boleśniejsza. Mogły bowiem opowiadać historię miasta starszą niż Słowianie, a nawet Celtowie, starszą z pewnością niż wszystkie jego znane, spisane legendy. Dziś patrzymy na krajobraz Krakowa i wspominamy starodawne kopce, ale są to tak naprawdę tylko ocalałe relikty, resztki dawnej mapy. Kopiec babki Kraka, Stradom, Esterki, Wandy i ten największy Kraka. Część z nich istnieje, a część zniknęła, a wraz z nimi zniknęły tropy prowadzące do najstarszych zagadek dziejów tego miasta. Na sam już koniec, czy były to groby dawnych władców, symbole solarnych cykli, a może dzieła prostych mieszkańców, którzy w ziemnych pagórkach chcieli upamiętnić swoich bliskich i czas, który ewidentnie dla nich przemijał. Tego już się dzisiaj niestety nie dowiemy, ale każda wzmianka, każda stara mapa, każda legenda przypomina nam o czymś, że pod stopami współczesnego Krakowa kryje się historia, o której wiemy wciąż mało albo niemal w pewnym sensie zupełnie nic, a echo dawnych kopców, nawet tych zniszczonych, wciąż brzmi w kamieniach i ziemi pod dzisiejszym miastem i po ulicach, po których stąpamy. Przybliżyłem wam nieco historię krakowskich kopców, ale oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej podczas filmu, tych wszystkich kopców czy też kurhanów było znacznie więcej, ale już poza okolicami Krakowa i również zostały całkiem niedawno niestety zniszczone. Na dzisiaj ode mnie to chyba wszystko. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam oczywiście do komentowania, jeśli macie jakieś zdanie na temat tego, o czym mówiłem w tym filmie. Dzięki, pozdrawiam.